Cześć, siemano. Zacznijmy sobie dzisiaj od lekkiej autopromocji. Oczywiście, jeśli filmy Wam się podobają, to zostawcie łapę w górę. No i oczywiście suba, żeby kanał się rozwijał. No i żebym ja miał troszeczkę więcej motywacji do nagrywania filmów. A teraz przejdźmy sobie do tematu odcinka, czyli mojego buildu w Path of Exile 2 na obecnym sezonie, czyli Dawn of the Hunt. Jeśli ktoś liczy na to, że to jest jakiś mega turbo OP build, który będzie one-shotował wszystkie pinnacle bossy i tak dalej, no to muszę go rozczarować. To jest build skierowany raczej do casualowych graczy, którzy chcą sobie pograć przyjemnym, łatwym buildem za stosunkowo bardzo małe pieniądze, bo build, który ja wam pokażę na ten moment rozgrywki kosztował mnie jakieś łącznie może 5 divine'ów, z czego 4 divine'y to był łuk. Natomiast też pokażę wam tańszą wersję, gdzie większość przedmiotów wyfarmiłem jeszcze w trakcie kampanii, także nie kosztowało mnie to praktycznie nic, a tak naprawdę za jakieś 150-200 exaltów już można go całkiem przyzwoicie poskładać. Geneza tego buildu jest taka, że po prostu nie podoba mi się build, który grają prawie wszyscy, ten najbardziej OP, czyli pod Lightning Spear, czy drugi pod Cold Spear. No bo dla mnie po prostu granie z dzidami jest nieprzyjemne, nie podobało mi się to, dlatego szukałem czegoś innego. Mi się bardzo podobało granie pod błyskawice w poprzednim sezonie. W tym sezonie widziałem, że też ludzie grają pod Ice Heralda, no natomiast nie do końca mi to jakby jakoś się działo. I chciałem coś pod błyskawicę, no i przede wszystkim, żeby atakować z łuku, no bo to mi najbardziej jakby przypada do gustu w PoE. Zresztą nie tylko w innych grach też bardzo lubiłem zawsze biegać z łukiem. No i dlatego powstał ten build, który gdzieś tam zacząłem tworzyć jeszcze na etapie kampanii. Zacznijmy sobie od skilli. Oczywiście Lightning Arrow, no ja tutaj mam już Six Linka, natomiast nie jest on wam tak naprawdę potrzebny, bo już na 4-linku po prostu pomijacie tego ambusha i zostajecie tylko przy Primal Manencie, Lightning Infusion, Martial Tempo, żeby mieć tego attack speedu więcej i Conduction, żeby po prostu jak najwięcej szoka z każdym autoatakiem, mieć jak największą szansę na szoka, no bo tak naprawdę o tego szoka ten build się będzie tutaj opierał. Dalej Lightning Rod, przy czyszczeniu mapy raczej go nie używacie, chyba że traficie na jakiegoś naprawdę upierdliwego, literalnego potwora. No i oczywiście Lightning Roda używam przy zabijaniu bossów, jest to tak naprawdę nasz główny damage. Jak wchodzicie sobie na bossa, używacie sobie automatycznie baraża, żeby jak najwięcej od razu narzucić tych Lightning Rodów. Rzucacie pod bossa Lightning Roda i nawalacie w niego Lightning Arrowami, żeby po prostu odpalać te Lightning Rody. Po 5 autoatakach znowu baraż, znowu Lightning Rod i znowu naparzacie. Tak naprawdę tak wygląda bicie bossa, no bo jeśli chodzi o czyszczenie map, to tak naprawdę będziecie tylko biec i klikać jednego skilla Lightning Arrowa w kolejne grupy mobów, bo jednym autoatakiem tak naprawdę powinniście czyścić całe ekrany mobów przy tym buildzie. No i pod Lightning Rodem wrzucacie sobie, akurat Deliberation jestem w trakcie testowania, bo to zwiększa naszą prędkość poruszania się, kiedy to rzucamy na moment. Natomiast tego Lightning Roda rzucamy bardzo rzadko, więc to jakoś specjalnie nam nie przeszkadza, no a 20% więcej dipsa jak najbardziej spoko. Do tego oczywiście Close Combat, bo bijemy z boku, Concentrated Effect, żeby jak najwięcej tego dipsa nakładać tymi Lightning Rodami, no i Lightning Penetration, wiadomo, żeby przebijać odporności. Myślę, że na coś można by to zamienić, no jednak wiecie, ja tutaj w PoE, można powiedzieć, trochę godzin mam nagrane, ale nie grałem w pojedynkę i nie jestem aż tak zaawansowany. Sądzę, że gdyby dopaść się do tego buildu Pijam albo Perozu, no to myślę, że wzmocniliby go pewnie dwukrotnie, no ale tak w każdym razie to wystarcza, tak mówię, nie żadnej Six Linki, tak naprawdę Five Linki wystarczają, nawet Fair Linki w większości przypadków są ok. Na etapie kampanii spokojnie, bez tych four linek, five linek spokojnie dacie radę. Tak mówię, ja tym buildem grałem całą kampanię, jak tylko wypadł mi łuk, który za chwilę wam pokażę,
to od tego momentu już grałem głównie tego builda praktycznie i no kampanię to zamiata. Potem mapy, praktycznie tą postacią zacząłem od T13, okazało się, że naprawdę daje radę i przeszedłem od T15. Oczywiście już tu z tymi forlinkami, które widzicie i jeszcze wtedy bez Firelinki na Lightning Rodzie i też dawał radę. Herald of Thunder, do tego dajecie sobie Innervate'a, Magnified Effect, żeby jeszcze zwiększyć tego dipsa, do tego Coursing Current i to jest tak naprawdę tutaj jedna z najważniejszych rzeczy w całym tym buildzie. To jest podstawa i od tego tak naprawdę zaczynacie. No bo to sprawia, że jak nałożycie szoka na jakiegoś potwora, to macie 50% szans na to, że wszystkie potwory w zasięgu 2,5 metra od tego potworka, który dostał szoka, również tego szoka dostaną i to tak naprawdę robi cały nasz tam łańcuch damage'a, na którym ten build się będzie opierał. No i Deadly Herald, tu jestem teraz w trakcie testowania tego raczej na etapie jakimś tam wcześniejszym nie użyjecie, no bo tutaj po prostu potrzeba dodatkowo 20 spiryta. Ja na ten moment mam 171 spiryta i tak naprawdę no to jest jeszcze trochę nawet za mało, bo brakuje mi tutaj na Ghost Dance'a, ale tak mówię, no to Deadly Herald nie jest tutaj jakiś mega konieczny, możecie to zastąpić tak naprawdę czymś innym. Ja tutaj używałem Longshota, żeby po prostu zwiększyć obrażenia nad tym potworom, które są daleko ode mnie, zamiast tego jak mi brakowało Spiryta. To w tej chwili jestem w trakcie testów, ale Longshot w tym miejscu też będzie ok. Dalej baraż. Tak jak mówiłem, baraża używacie po to, żeby jak już wystrzelacie lightning rody, to żeby nie musieć tracić 2 czy 3 tury na rzucenie tych lightning rodów, tylko używacie sobie baraża i wtedy od razu dostajecie tutaj całą masę tych lightning rodów za jednym autoatakiem, więc po prostu oszczędzacie jakby tury. No i tutaj wrzucamy sobie Ingenuity, żeby zmniejszyć cooldown, Premeditation, żeby wzmocnić tego skilla, którego rzucicie po barażu. No i Second Wind, to tak jakby dostajecie 2 cooldowny na jedno odnowienie. I to wszystko. Jeśli chodzi o Wind Dancera, no to tutaj standardowo Blind, Maim, Precision. No i jeszcze dorzuciłem sobie teraz na Forlinka Clarity, żeby zwiększyć sobie po prostu regenerację many. No i do tego używam Custom Shocka, aczkolwiek bez Custom Shocka ten build również bardzo dobrze działa, więc jeśli nie macie po prostu Spirita, żeby tego Custom Shocka sobie odpalić, spokojnie możecie grać bez niego, no bo to jest 60 Spiritu, a bez tego naprawdę też bardzo dobrze ten build będzie działał i na Custom Shocka wrzucacie sobie Voltaic Marka, Inspiration, żeby ten Voltaic Mark brał mniej many, no i Energy Retention oraz Impetusa, żeby po prostu jak najszybciej tą energię do Custom Shocka zbierać, żeby jak najczęściej on się wam odpalał. I tego Custom Shocka wyłączacie w trakcie bicia bossów, bo po prostu na bossie on się odpala bardzo często i będzie wam drainował okrutnie manę, także nie wyrobicie z maną. Także w trakcie bossa ja sobie tego Custom Shocka wyłączam i po prostu mam Voltaic Marka osobno, którego sobie rzucam na bossa, żeby po prostu zwiększyć damage tego bossa i szansę na szoka na tym bossie. Tak naprawdę to, co tutaj wrzucicie, nie ma takiego większego znaczenia, nawet nie wiem, czy to do końca działa. Persistence oczywiście, żeby się dłużej ten mark na bossie utrzymywał. Sniper's Marka tak naprawdę nie używam, to na razie miałem do testów. No i Ghost Dance'a, jeśli macie wystarczająco Spirita, żeby sobie po prostu zwiększyć jakby waszą przeżywalność i to jeśli chodzi o skille, tak naprawdę to jest wszystko. I teraz sobie przejdźmy do drzewka umiejętności. Jeśli chodzi o ascendencję, no to wiadomo, Deadeye, dodatkową strzałkę, no i Tailwinda, żeby nam się stakował, zwiększy nam evasion i tak dalej. To jeśli chodzi o ascendencję. Dalej jeśli chodzi o drzewko, no to wiadomo, jak najwięcej obrażeń od projectili, zwiększony efekt naszego Quivera. I tak naprawdę najbardziej istotna notka jest tutaj, czyli to jest to samo, co mieliśmy w skillach na Heraldzie,
Causing Current dawało nam 2,5 metra, tutaj dostajemy 1,5 metra, tak samo 50% szansy na to, że szoka dostanie też mobek obok. Do tego oczywiście tu już zależy od Quivera, jeśli macie projectile speeda w Quiverze, no to warto sobie dodać tutaj tą notkę, żeby po prostu przeliczał nam się też ten projectile speed do naszych obrażeń. Wiadomo, zwiększenie obrażeń. No i cała reszta, która nas interesuje, to Chancellor of i Magnitude of Shock i ewentualnie do tego dokładamy też kryta. Kryta dobrze zawsze mieć. Trochę evasion. Tutaj jeszcze ja sobie wrzuciłem szansę na forka, no bo żeby te też strzałki nam się rozchodziły i trafiały jak najwięcej mobów, jak w nie strzelamy. A cała reszta, jak zobaczycie, to tylko jest shock build-up, chance for shock, obrażenia od błyskawic, no i magnitude of shock, tu jakieś jeszcze zmniejszenie, zwiększenie przebicia odporności w moby. No i oczywiście projectile speed, projectile damage, nic odkrywczego. Tutaj dorzuciłem sobie jeszcze instilla do amuletu, który daje mi 20% szans na to, że jeśli mobek dostanie szoka, no to ten szok zostanie na nim powtórzony. Szczerze na razie to testuję, czy to w ogóle przynosi jakieś efekty. Wydaje mi się, że działa całkiem w porządku, natomiast tak mówię, jest to jakby na razie w trakcie testów. No i jeśli chodzi o ekwipunek, to tak jak wspomniałem, najdroższa część mojego ekwipunku to łuk, który kosztował około 4 divine'ów. No i tutaj mamy tak naprawdę jak najwięcej flat dipsa, głównie physical dips, ile tylko wlezie. Do tego szansa na te obrażenia krytyczne, no i zawsze mile widziane plus do levela projectile skilli, no bo to też bardzo mocno podnosi nam obrażenia ze skilli. Natomiast jeśli nie macie kasy, gdzieś tam jesteście w trakcie kampanii lub zaraz po kampanii, no to ja wydropiłem ten egzemplarz już kupiłem później z jakieś 20-30 divine, już dokładnie nie pamiętam, nie divine, tylko exaltów, dobrze nie pamiętam. Natomiast no nie był on drogi, po prostu kupiłem sobie wersję, która ma dużo więcej obrażeń fizycznych. No natomiast kampanię grałem z wersją, która tam miała trochę mniej obrażeń fizycznych, bo po prostu wypadł mi w trakcie kampanii. Do tego zbrojka, jak najwięcej evasion, jak najwięcej energy shielda i spirit oczywiście, no bo tego spirita, tak jak mówiłem, no ja tak używam 160, gdybym miał jeszcze dodatkowe 30, to też bym na pewno nie narzekał. No chyba, że chcecie używać koguta. Ja osobiście nie lubię montów w grach, więc koguta nie używam. Nie leży mi to, w zasadzie to częściej tylko ginąłem przez niego niż mi pomagał, a rzucacie tutaj autoataki na tyle rzadko, bo tak naprawdę w zasadzie raz na jedną grupę mobów, czy tam na ekran mobów, więc ta kara w move speedzie za strzelanie nie jest aż tak duża, żeby przywiązywać do tego uwagę. Do tego oczywiście Kołczan, tak samo jak najwięcej flat obrażeń, oczywiście damage with bow skills, szansa na kryta, no i miło jest mieć tą regenerację many za zabicie moba, żeby ta mana wam po prostu nie drainowała. Ja oprócz tego poskładałem sobie jeszcze jak najwięcej maksymalnej many w ringach, żeby tak samo flat obrażenia, do tego max mana i mana regen, no i oczywiście odporności, ewentualnie jakieś rarity, oczywiście, żeby zwiększyć sobie tą szansę na jakieś ciekawe przedmioty. No ale tak naprawdę to najistotniejsze to jest dla mnie tutaj była max mana i mana regen, żeby tej many mi nie brakowało. Aczkolwiek, tak jak mówię, na mapach, kiedy zabijacie mobki, no to gdzieś tam te nawet 10 czy 15 tutaj mana per enemy kill spokojnie wam wystarczy do ładowania tej many. Amulet, tak samo spirit i to co wam mówiłem, tego instilla, żeby jeszcze podwajać szoka, którego rzucacie na moby. No a reszta, no to oczywiście szansa na obrażenia krytyczne zawsze w cenie, jakiś max life,
max mana i tego typu rzeczy jak najbardziej. Czapka, no to odporności, szansa na kryta, evasion, energy shield standardowo, jak najwięcej energy shielda, no bo obrona po prostu w tej gierce na ten moment za bardzo nie istnieje, więc po prostu trzeba się ratować max HP i energy shieldem. Oczywiście jeszcze możecie szukać tutaj z dodatkowym spiritem, żeby właśnie móc tego ptaka odpalić, czy jeszcze tego Ghost Dance'a ewentualnie, żeby zwiększyć swoją przeżywalność i jak najbardziej też to odda. No i pasek oczywiście odporności. Tak, żeby po prostu sobie skapować odporności, jak widzicie, mam wszystkie w kapie, tylko chaosu mi jeszcze trochę brakuje. Do tego mam 7000 evasion po naładowaniu Tailwinda, Winddancera. Robi się tego troszkę więcej, 79%, 11k tak naprawdę. Więc to jest, jeśli chodzi o to, w zasadzie wszystko. No i tak naprawdę tym buildem spokojnie czyścicie wszystkie mapy, cały content. Jeśli chodzi o Pinnacle Bossy, no to takie T0, T1, T0 zabijacie praktycznie na one shota, Grzeszta zabiłem tak naprawdę zanim zdążył się przemienić. Jeśli chodzi o T1, też idzie całkiem nieźle, no T2 już zaczyna być gorzej, no T3 i T4 już trzeba się pomęczyć, no bo tego Dipsa single target brakuje jeszcze, muszę wymyślić co tutaj zrobić, żeby te bossy po prostu łatwiej padały. No tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o budżetową wersję tego buildu, no bo w zasadzie tak mówię, no cały ten ekwipunek kosztował około 5 divine'ów plus minus, tam parę dziesiąt egzaltów. Natomiast tak jak mówię, wystarcza wam Silver Tongue, który kupicie w dobrej wersji za około 20-30 egzaltów. Do tego Wi-Fi Jacket, no on zwiększa wam evasion, jeśli dostajecie bęcki. No i jest zbroja bardzo tania, zresztą często wypada nawet w trakcie kampanii, więc nie powinno być problemu z jej zdobyciem czy tam zakupem. Kosztuje grosze. No i do tego, tak jak mówiłem, czapka z Energy Shieldem, z Evasion, do tego crit, max HP, max mana. No i poza tym wiadomo, zawsze w zależności czy ile macie, czy brakuje wam Inta czy Dexa, no to też warto gdzieś tam mieć. To są wszystko przedmioty, które wydopiłem, czy tam zdobyłem praktycznie w trakcie kampanii, więc nic mnie to nie kosztowało, ale tak naprawdę no te ringi są warte pewnie po jakieś 10 maksymalnie exaltów, więc cały ten zestaw to jest kwestia pewnie jakichś 80 exaltów, plus jeszcze do tego quiver. Mnie ten quiver kosztował jakieś grosze, chyba 20 albo 30 exaltów. Kupiłem go gdzieś tam zaraz po zakończeniu kampanii, więc nie był on jakoś specjalnie też drogi oczywiście. Tutaj można by dołożyć więcej flat dipsa i szansę na kryta pewnie by najbardziej tutaj oddawała, jeśli o to chodzi. I tak naprawdę to jest wszystko. Jest to bardzo tani build, jak mówię, no w 5 divine'ach to już na taką bardziej dopasioną wersję. Oczywiście można to rozwinąć, kupując jeszcze lepszy łuk, który ma tam powiedzmy 500 flat dipsa, no ale to już jest kwestia pewnie z 50 divine'ów, no to już wchodzimy w całkiem inną półkę buildu i pewnie można za to już coś lepszego zrobić. Natomiast tak jak mówiłem, tutaj mi chodziło głównie o to, żeby było tanio przede wszystkim, no i żeby było przyjemnie w graniu, żeby nie grać tego Lightning Speara, który jest broken i one-shotuje po prostu całe mapy, dlatego szukałem czegoś innego. No i to przede wszystkim jest coś dla casualowych graczy, którzy nie mają czasu farmić nie wiadomo ile, żeby ten ekwipunek zakupić, no a te kilka, 2-3 diviny, 4, to jesteście tak naprawdę, jeśli macie dużo farta, to nawet w trakcie kampanii mi wypadły chyba 2, gdzieś tam na mapach mi wypadły kolejne, więc tak naprawdę jesteście, grając casualowo, spokojnie, bardzo szybko w stanie to wyfarmić. No i tak naprawdę to jest wszystko. Ja się z wami dzisiaj już żegnam. Jeśli oczywiście build wam się podobał, dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach oczywiście i jeśli macie pomysły, jak można go ulepszyć, no bo tak jak mówię, no ja nie jestem jakimś turbo ekspertem, nawet bym powiedział, że nawet nie jestem trochę ekspertem, i chętnie zobaczyłbym, co by zrobił Pigeon czy Prozu z tym buildem, żeby go ulepszyć, żeby go wzmocnić.
Podejrzewam, że można tu jeszcze sporo pokombinować. Także jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak to jeszcze ulepszyć, no to dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście łapa w górę, subik i trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!